Kochani, i nadszedł ten niewątpliwie wielki dzień w każdej hodowli, a mianowicie parowanie gołębi. Parowanie gołębi, cały cykl zaczął się wczoraj, to jest 14 luty, gdzie samczyki zostały wpuszczone do swoich celek, zostały wypisane im tak zwane kartki na celach, najprostsze, ponieważ jak wszyscy wiemy, lecimy na sucho, dlatego też żadne młode tu zapisane nie będą. Dziś mamy dzień drugi, w którym to nasze samczyki dostaną swoje partnerki. Oczywiście wszystkie te ponadjednoroczne zostaną w parach, których były w zeszłym roku. Natomiast młodym będziemy przydzielać jednak bez większej spiny. Wiadomo, na pewno pytanie, które gdzieś tam będzie się powtarzać w komentarzach: cóż się stało z rusztami? Już spieszę z odpowiedzią. Ruszta są wyjątkowo pod spodem, natomiast dla komfortu deska, która jest o wiele bardziej stabilniejsza, jest u góry, żeby gołąbki miały trochę więcej komfortu. Jak widzimy, zgodnie z oczekiwaniem, kał jest już troszeczkę rozluźniony, w szczególności u tych samczyków jednorocznych, ale jak mówiłem, nie robi nam to większej różnicy, ponieważ za niedługo wszystko wróci do normy. Także dzień pierwszy, 14 luty, gołąbki wpuszczone, kartki opisane. 15 lutego będzie to wpuszczenie samiczek i cały cykl parowania gołębi zacznie się. Mam nadzieję, że obędzie się bez większych jakichś dram, natomiast w przypadku, gdyby coś poszło nie po naszej myśli, mamy tu dwie opcje. Samczyki są raczej przyzwyczajone do swoich cel. W tym konkretnym modelu cel możemy zamknąć je w połówce, spuszczając taką zasłonkę. Może nawet pokażę, żebyśmy wiedzieli dokładnie, na czym to polega. O. I wtedy absolutnie
nie ma możliwości, żeby jakakolwiek krzywda stała się samiczce. Oczywiście wiele pytań zawsze o te pudełeczka, które widzicie tam. No właśnie w tym konkretnym przypadku one przydają się zdecydowanie najbardziej, ponieważ nie trzeba nic robić. Oczywiście co rano i co wieczór sprawdzany jest stan faktyczny jedzonka bądź picia. I myślę tyle. Troszeczkę większy problem, a nawet zdecydowanie większy problem na pewno będzie w tych dostawionych celach, ponieważ jak wszyscy wiemy, no tu z przegródką będzie ciężko. Myślę, że coś tu wysmyczymy. Jeśli by się tak stało, że gołąbek miałby już konkretnie zaadaptowaną tą celę, też nic złego się nie staje. Koziołkujemy ją do tyłu, samczyk siedzi tutaj, samiczka w środku i też większa krzywda jej się nie dzieje. Natomiast w chwili obecnej jeszcze nie ma tu zamkniętego samczyka, ponieważ nie ma tych właśnie poidełek. Poidełka zawsze, ale to zawsze przed sezonem myjemy w zmywarce w naszej hodowli, żeby wszystko było naprawdę tak jak należy. I myślę, że jeszcze tutaj dogramy gdzieś materiał z późniejszej godziny, ponieważ jak mówię, wszystko zaczęło się wczoraj 14 lutego, dziś mamy 15 i właśnie to dzisiaj samczyki dostaną swoje partnerki. Oczywiście jest ich jakiś tam nadmiar, dlatego ileś niestety będzie musiało zadowolić się tymi oto spoczywakami. Wiem skądniekąd, że nie zrobi im to większego problemu, ponieważ w poprzednich latach było dokładnie tak samo i możecie mi wierzyć, w szczególności było tu widać u samczyków jednorocznych, które nie wychowując młódka spisywały się naprawdę świetnie. Dlatego kompletnie nie widzę sensu i od razu obalam mit, że gołąbek, a w szczególności roczny, musi odchować młodego. Gwarantuję Wam, że nic bardziej mylnego. Zdecydowanie nic nie musi i w lotach może pokazać prawdziwą klasę. Także moment przerwy, magia internetu zadziała i spotykamy się już po krótkiej przerwie, gdzie pokażę samczyki z samiczkami. Kochani, i witam się z Wami po krótkiej przerwie. W zasadzie u Was było to pstryknięcie palcem, u nas zrobiła się godzina 17. Gołąbki już połączone w znakomitej większości. Wszystko się powiodło. Mówię w znakomitej większości, ponieważ jak wszyscy wiemy, jest tu bardzo dużo gołębi jednorocznych, które traktowane
muszą zostać kompletnie inaczej. Niemniej jednak, jeśli chodzi o starsze gołąbki, to spójrzcie tylko, tu naprawdę nie ma żadnego problemu. Pełen ład i harmonia. Gołąbki są połączone w 100%. Absolutnie tutaj nie ma się do czego doczepić. Mają dostęp do wody, do ziarna. I miłość kwitnie w najlepsze, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Choć, jak już mówiłem wcześniej, nie wszędzie widzimy taki pozytywny obrazek, ponieważ roczne samczyki są tak nabuzowane, tak emocje nimi szargają, że muszą zostać poprzedzielane, o czym też już dzisiaj mówiłem. I zaraz Wam kilka takich przypadków pokażę. Jak wszyscy widzicie, miseczek nie ma. W naszej hodowli miseczki wkładamy na 3., 4. dzień, żeby miały tu troszeczkę luzu. Nie ma sensu im przeszkadzać, one doskonale sobie zdają sprawę, nie trzeba je specjalnie stymulować. I to, o czym Wam mówiłem, mamy tutaj samiczkę, aż ze strachu przed samcem uciekła do góry. Tu jest przedział, a za przedziałem siedzi młody samczyk, który bardzo ostro daje się we znaki. Dlatego też nie można pozwolić, żeby zbił bez sensu samicę, a bardzo dużo mówi się o przypadkach, w których niestety samica padła z racji tego, że została bardzo mocno pobita przez swojego samca. Absolutnie jest to wina hodowcy i trzeba zapobiegać. Trzeba zapobiegać takowym rzeczom poprzez właśnie różne półki, czy czego nie powiedziałem jeszcze. Jeśli ktoś ma takie, powiedzmy, półki bez tej przegrody, równie dobrze można by coś tu mówić kolokwialnie, wysmyczyć, założyć przegrodę i gotowe. Druga sprawa, o której chciałbym wspomnieć, jest to na pewno ten drugi rodzaj półek. Nie wiem, czy dobrze wtedy wszystko pokazałem. Teraz będziecie mogli zobaczyć na przykładzie tego czarnego samczyka. Jest to jego półka. Ma tam bardzo dużo miejsca, żeby pilnować samiczki, a samiczka jego jest zamknięta w celi. Jak widzicie, już pierwsze jakieś objawy są takie pozytywne, że kiwają sobie. Jednak nie będziemy ryzykować. Zostawimy je w takim stanie do jutra, a jutro podejmiemy próbę wpuszczenia ich razem i myślę, że powinno być naprawdę dobrze. I powiem Wam tak, chcę Was wszystkich przeprowadzić przez mój sposób suchego wdowieństwa, dlatego też z dniem dzisiejszym jakby zaczniemy sobie ten cykl od pierwszego parowania i po kolei będę Wam mówił, ile razy na jajeczkach i tak dalej. Wszystkie te rzeczy już w najbliższym materiale się pojawią, w materiałach, ponieważ rozbijemy to na kilka dni, żeby każdy hodowca namacalnie, idąc ze mną tydzień po tygodniu, dzień po dniu i film po filmie, doskonale zaznajomił się z moją metodą i może coś odpatrzył, jeśli nigdy wcześniej tego nie robił. Dlatego też zachęcam do subskrypcji cały czas. Zbliżamy się do magicznej bariery 5000, co pisałem zresztą w poście. Bardzo Wam za to dziękuję.
A my wracamy tu jutro. W zasadzie film będzie trwał cały czas, ale następny materiał dograny teraz będzie w dniu jutrzejszym, czyli wracamy tutaj. Ja wracam rano, a wy widzicie to w tej chwili. Kochani, i zgodnie z umową jest dzień następny, mówiąc konkretniej, 16 luty i jest to zarazem ostatni dzień tego materiału, gdzie pokażę wam, jak warto było zakładać owe przekładki, ponieważ mogę śmiało powiedzieć, że gołąbki w 100% zostały połączone, bez zbędnych bujek, bez zbędnych jakichś takich niepotrzebnych rzeczy, bez utraty zdrowia. Wygląda to naprawdę świetnie. Rzut oka troszeczkę na półeczki i jak już mówiłem wcześniej, naprawdę warto było pobawić się troszkę i widzimy taki efekt. To są gołąbki, które bardzo były agresywne, samiec w stosunku do samicy. Dziś widzimy tu naprawdę super harmonię. Podobnie było tutaj obok. Spójrzcie tylko. Miłość kwitnie wokół nas, jak mawiał klasyk. Bardzo pozytywny obrazek i można byłoby bardzo dużo takich przykładów pokazywać, niemniej jednak uważam, że nie ma to większego sensu. Natomiast zdecydowanie sens ma pokazania naszego czarnego, w cudzysłowie, gladiatora, który wczoraj był pokazywany w tej oto półce. Spójrzcie. Dziś absolutnie nic złego się nie dzieje. Gołąbki sparowane, samiczka cała. Myślę, że tyle na ten moment. Jeśli ktokolwiek chciałby spróbować suchego wdowieństwa, a nie robił tego wcześniej, nie wie jak to zrobić, będziemy, tak jak powiedziałem, krok po kroku wszystko przerabiać. Wystarczy robić, powiedzmy, równo ze mną. Ja tam żadnych tajemnic nie mam. Dlatego też w każdym kolejnym materiale będziemy pokazywać dokładnie krok po kroku, jak to robimy w naszej hodowli. Gołąbki będą na pewno, już wam powiem teraz, parowane 2 razy, co jest oczywiste, choćby dlatego, że skoro już są w parach, nie ma innej możliwości, żeby w tym stanie zostały do lotów, ale o tym w następnym materiale. Życzę wam dużo zdrówka, dużo szczęścia, udanego parowania, rumianych młodych i wszystkiego najlepszego. Ja jadę na krótki wypad do Mielna. Hodowlę przejmuje tato. Wracam z naładowanymi akumulatorami i od poniedziałku ostro bierzemy się dalej do pracy. Teraz naprawdę ten czas będzie już bardzo szybko płynął i nim się nie obejrzymy, sezon lotowy będzie. I tyle. Pozdrawiam.